jedziemy właśnie do Utah na nocleg, ale przez Arizonę. Na kompletnym zadupiu znaleźliśmy w końcu miejsce, w którym będzie odebrana moja Miejsce paczka. docelowe jest To właśnie tam, proszę Państwa, tam jest paczka i już nie mogę się doczekać. Szczerze mówiąc, zadupie jest takie, że nie pomyślałbym, że tutaj w ogóle da się odebrać jakąkolwiek paczkę, a co dopiero FedEx. Ale udało się. Dzisiaj nocujemy w mieście zwanym Colorado City. Ale, żeby nie było tak łatwo, miasto wcale nie leży w Colorado. Administracyjnie miasto leży w Arizonie. Więc jeśli się tu coś wysyła, należy wskazać jako stan Arizona. Ale to by było za proste. Miasto leży dokładnie na granicy dwóch stanów, Arizona i Utah. Więc tam macie tablicę Welcome to Arizona. A tutaj Welcome to Utah. W tle mamy też piękne góry. To jest bardzo ciekawe miejsce. No niestety wygląda na to, że chyba dzisiaj nie będziemy mieli tu możliwości nic zjeść, bo jedyna knajpa to pizzeria, która wygląda na zamkniętą. No, ale krajobrazy są piękne. Dziś wybraliśmy się specjalnie po tej kiepskiej drodze, żeby zwiedzić Buckskin Gulch. Buckskin Gulch to jest jeden z najdłuższych, jeśli nie najdłuższy, kanion szczelinowy na świecie. Tak jak ten sławny kanion Antylopy, ale jest zupełnie za darmo. Można tu przyjechać i sobie go zwiedzać. Jest dosyć dużo ludzi. Mimo pogody nieszczególnej oczekujemy naprawdę fajnych widoków. Więc robimy dzisiaj pierwszy trekking. Na razie jest bardzo łatwo i przyjemnie. Pierwszy? Był już trekking? A, no to drugi trekking. Fotoreporter biegnie za mną. Tu też kilka bardziej interesujących przejść, które wymagają użycia drabiny. Bardzo ciekawe. Kochanie, jak Ci na drabinie? Dobrze. O Boże, cały tyłek sobie ubrócę. Na razie jest super. Są odcinki takie szczelinowe, są odcinki bardziej otwarte, tak jak tutaj. No i co, nie jest tak źle wcale. Nie jest tak źle. Jest całkiem spoko. Jest całkiem spoko. No. Jest bezpiecznie.
naprawdę super i można było w sumie nie robić nawet antylopy, tylko zrobić to i byłoby za darmo i byłoby równie fajnie, także polecamy. Tak, polecacie? Polecamy. Dzisiaj jedziemy do Tuwip. To jest takie miejsce na północnym brzegu Grand Canyonu, które nie jest odwiedzane przez wielu turystów. Jest tam kemping. Trzeba tam dojechać drogą, która jest bardzo wyboista. Jak pewnie słychać, teraz właśnie jedziemy i zakieruję. Jest tej drogi 100 km po takiej gruntowej, nie za dobrej nawierzchni. Ale widoki są niesamowite, a na miejscu najfajniejsze jest to, że prawie nikogo nie ma. Ostatnio były tam 2 samochody poza nami, a na punktach widokowych, które są jakieś 10 minut spacerem od kempingu, nie było nikogo za każdym razem jak tam byłem. Więc cały Wielki Kanion ma się dla siebie. To było bardzo entuzjastyczne. Ja doceniam wkład pani Izabeli w nasze wspólne produkcje filmowe. To są tak zwane tumbleweeds, czyli turlające się chwasty, zeschnięte gałęzie pustynnych roślin, zbijają się w takie kule i lecą swobodnie razem z wiatrem. Wiatr potrafi je turlać po pustynnym podłożu z całkiem dużą prędkością. Są one popularne w południowych i w zachodnich Stanach, wszędzie tam, gdzie w USA mamy klimat pustynny lub półpustynny, tak jak tutaj w Arizonie. Czasem, kiedy lecą szybko, można mieć naprawdę niezły spektakl. Woohoo! Zbliżamy się do krawędzi Wielkiego Kanionu. No, mało tu widać niestety już. No tu wejdę tylko na ten kamień. No, nie widać rzeki w dole. Co za pech. Trzeba by pójść na inne miejsce. Ale on tu jest, Wielki Kanion. Jutro pokażemy więcej. Kochanie, nawet nie chcesz podejść i zobaczyć. Jest tak pięknie. Przecież widzę, czy ja podejdę tam, czy będę tu, to kanion wygląda dla mnie zupełnie tak samo. Kanion wygląda tak samo. W zasadzie jedna wielka, głęboka dziura. Dokładnie.
Aż się kręci w głowie. Stoi się nad rzeką Colorado. 800 metrów w dół, pionowe ściany. Czego chcieć więcej? Kanion ma w tym miejscu około 2,5 km szerokości, wiem, bo mierzyłem dronem. No jest to widok, który zapiera dech w piersiach, naprawdę. I w zasadzie jesteśmy tu zupełnie sami. Coś nie do opisania. Grand Canyon i Iza. Spotkanie dwóch żywiołów. Głupi. Dzień dobry, dziś nadajemy z Grand Canyonu. Wciąż. Wciąż godzina 10 rano, a my już podziwiamy piękne widoki. Ja to jestem bardziej przerażona niż zachwycona. To jest właśnie dokładnie ten dźwięk, którego najbardziej lubię słuchać na łonie przyrody. No nasz piękny punkt widokowy, spokojny. Przyjechała banda turystów quadami. Amerykańskich zresztą. Amerykańskich, tak, są bardzo głośni, głośno się śmieją i cały czas coś marudzą i żrą chipsy. Więc postanowiliśmy odpalić sobie piwka w Grand Canyonie, bo czemu nie? Dokładnie. Schłodziły się, jak twoje Chłodne, piwko? zimne, prosto z lodówki. Prosto z lodówki. A, Tak. boję się spóźnić. Powiem wam, Mammoth Yosemite Mammoth Lakes Brewery. Zdrówko. Ja mam taki duży rozmiar. Ja mam kolorową puszkę. Dzień dobry. Piękne okoliczności przyrody. Pięknie. Wciąż jesteśmy w kanionie. Jest coraz ładniej. Jest cieplutko, Piękne przyjemnie. widoki, tak. Delikatny wiatr. Piękne kobiety.
Za nami piękny widok na jezioro Powell z wzgórza przy Page. No i widać tutaj całą marinę, port, łodzie, piękne klify, ściany jeziora, wodę. No, widok jest naprawdę niesamowity. No, teraz możesz ten. O, pięknie. Tu jesteśmy w miejscu zwanym Lone Rock, czyli samotny kamień. Wielki głaz stoi i wszyscy przyjeżdżają go oglądać. Jest tu trochę kamperów, tak. Jesteśmy w mieście Page, no jest tu naprawdę sporo atrakcji. Jest tu cały taki obszar nad jeziorem Powell. Mnóstwo pięknych formacji skalnych i gór. I nawet jest woda i wygląda to jak plaża. Tak, no wygląda jakby było bardzo ciepło, jak praktycznie Karaiby. Lazurowe wybrzeże. Udało się podejść trochę bliżej, polatać dronem. No, opłaciło się nawet mimo tego, że ziemia jest bardzo pełna jakichś bardzo kujących chwastów i trochę mnie pokuło. Ale jest tu naprawdę pięknie. Także polecamy Lone Rock, samotny kamień, samotny głaz. Będziemy zwiedzać kanion Antylopy. Jest to bardzo słynny kanion szczelinowy na terenie rezerwatu Indian Navajo. Nie jest to tania wycieczka i jest bardzo komercyjna, pełno ludzi, ale zdecydowaliśmy się, że to zrobimy. Iza chciała to zobaczyć. Ja nie mam nic przeciwko, żeby zobaczyć to jeszcze raz. Także szykuje się super przygoda i bardzo piękne zdjęcia. Mam nadzieję, że pamięć naszych telefonów to wytrzyma. Juhu! Idziemy na wycieczkę, pan nie pozwolił nam nic nagrywać, więc... No, także cicho.
No fajnie, fajnie. Niby tamten taki podobny, ale ten trochę inny. Wycieczka jest warta swojej ceny, zdecydowanie. Widoki są niesamowite, robimy zdjęcia na każdym kroku. To jest zdecydowanie jeden z cudów świata. Albo przynajmniej Arizony. Widzieć, że nagrywasz. Bardzo ładne zdjęcia zrobiliśmy, zapełniliśmy cały telefon zdjęciami. Myślę, że to na razie wystarczy. O. Tak, dobry był ten tour. No. Nie był tani, ale warto było się wybrać. A teraz jedziemy na myjnię, bo mamy taki brudny samochód, że Łukasz ma cały czas brudne spodnie, jak się o niego opiera. Woohoo! Kochanie, jak to wygląda? Wygląda dobrze, nie? Wybraliśmy się do restauracji meksykańskiej w Page i znaleźliśmy nasze upragnione drinki. Coronarita. A tutaj nazywają się Rosario Margarita. Czyli margarita z utopioną buteleczką piwa w środku. Myślę, że damy radę to zjeść. Wypić. Tego drinka szukaliśmy przez tydzień i w końcu udało się go znaleźć. Miejscowości Page. Dokładnie. I jesteśmy tutaj na 6 maja, 6 de Mayo, zaraz po Cinco de Mayo, który jest meksykańskim świętem narodowym i bardzo hucznie obchodzonym w Stanach. Jest to okazja, żeby zjeść dużo meksykańskiego jedzenia i nawalić się margaritami. Co właśnie robimy, chociaż dzień później, bo wczoraj byliśmy w kanionie i bez margarity. Coś odwlecze, to nie uciecze. Udaliśmy się drugi raz do naszej ulubionej restauracji meksykańskiej. Cicho. I jest w ogóle super, ale już zamykają. Zjedliśmy małe naczosy, żeby się nie przejeść tak jak wczoraj. O, to siorbanie to i zakończy swoją margaritkę. Yeah. Jest good, a? Está bueno. Ponieważ już zamykają, dostaliśmy drinki na wynos. Więc rzuca się koronę do kubka z plastikowego z margaritą. I 2 słomki i robi robotę. It does the job. Trato hecho. Muy bien. Ale zrób mi to. Dobra, zrobię ci to. Wyjmij, ale przechyl ten kubek trochę. No, Tak, jeszcze bardziej. żeby się tu nie wywalił. I boom. That's how it's done. That's how it's done. Nic nie sprzątaj tak. Jaki stres. Jaki stres, ale wspaniale to zrobiliśmy. Uwielbiam taką knajpę, bo po prostu dostaliśmy na wynos tego drinka i jest super. Iza, czy ty też uwielbiasz tę knajpę? Razem my i nasze drinki uwielbiamy. Uwielbiamy tę knajpę. I musimy do niej jeszcze pójść w innym mieście, bo oni są sieciówką. Koniecznie.
dzisiaj wybieramy się na trekking do Reflection Canyon, także jedziemy z Page tą samą trasą, którą jechaliśmy od Bryce Canyon, tylko z powrotem. I w pewnym momencie będziemy musieli skręcić w taką żwirową drogę, przejechać 1,5 godziny nią i potem mamy 3 godziny szlaku do pięknego widoku i tam będziemy nocować. I jesteśmy już podekscytowani. Bardzo. A przy okazji kupiliśmy sobie coś bardzo zabawnego przy drodze. Słodycze z kaktusa. O, słodycze z kaktusa wyglądają tak. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak smakują. Smakuje jak zwykła żelka w cukrze. Myślę, że kaktusa jest tu 5%, a cukru 130%. Tak obliczam. Po 1,5 godziny, po takiej dosyć żwirowej drodze, jechało się dosyć szybko, poza drobnymi fragmentami, dotarliśmy na miejsce. Szlak nie jest zupełnie w żaden sposób oznaczony. Poznaliśmy tylko po tym, że dotarliśmy na miejsce z GPS, no i są 2 samochody też stoją, więc może nie będziemy sami pod namiotem. Ale fajnie by było, żebyśmy byli. No zobaczymy. Plecaki spakowane, ruszamy w drogę. Na razie idziemy, jest trochę pod górkę, trochę po płaskim. Na szczęście nie jest bardzo gorąco, bo idziemy w cieniu. Idziemy i ktoś tutaj coś nagle zostawił. Wygląda jak namiot, nie wiadomo co się stało. Powoli zachodzi słońce, więc ostatni odcinek będziemy musieli chyba iść przy czołówkach. Dojechali, rozbili, no prawie dojechali. Nie doszli do końca, ale już jest blisko i znaleźliśmy trawę, także rozbijamy się. Potwierdzam. No, noc przybiegła spokojnie. Trafił się nad ranem tylko jeden samotny pająk. Akurat mam. Ale spało się dobrze? Mi tak. No to fajnie. W nocy były cykady, ale do butów nic nam nie wlazło. I latało tylko dużo samolotów nad nami, ale były piękne gwiazdy. Iza niestety zaatakował w namiocie pająk rano. Ale zabiłam bestię. A to ci się tak tylko wydaje, bo jak wyszłaś z namiotu, to znowu gdzieś tam biegał. Pierwszy widok jeziora, jaki zobaczyliśmy. No niesamowite. No i wreszcie dotarli.
Boże, nie mam siły. Uhu! Gdybyście się zastanawiali nad zrobieniem tego treku z noclegiem, bo to chyba tak jest najlepiej, on jest trochę długi, to tutaj jest pełno skał, piaskowiec. To są same skalne krajobrazy, ale co jakiś czas są takie kępy trawy. Można na tych kępach się rozłożyć. Było warto, chociaż było trochę trudno i po tych skałach się gubiliśmy, ale widok jest niesamowity. Widok jest piękny. No i jest kompletna cisza. Nie ma ludzi, nikogo, tylko my, wiatr i ptaki. Tak, jak brzeg. Niesamowite jest to, że wśród tego całego upału za mną jest góra, na której jest śnieg. Śnieg. Niesamowite. Na szlaku są kopczyki, czasem małe, czasem duże, ale pomagają nawigacji. O, coś takiego na przykład.
droga powrotna męczy. Sucho, gorąco. Wtedy szliśmy w cieniu, więc trochę się to dłuży. Co byś chciała? Wody? Piwka Piwka? zimnego. I daj mi wody. Wody i piwka zimnego? No I klimę. i klimę, i margaritę, Margaritę. i burgera z frytkami, Burger z sutkami. Dobra, raz. i buzi. Buzi raz. Dzisiaj, zmęczeni po wczorajszym trekkingu, wybraliśmy się ze Escalante na taką małą przejażdżkę, tą samą żwirową drogą, którą jechaliśmy wczoraj, ale bliżej. I tu jest takie miejsce, w odległości 15 minut od miasta. Nazywa się Devil's Garden, to jest diabelski ogród. To śmieszne, bo pod Colorado Springs jest Garden of the Gods, ogród bogów. Są podobne czerwone skałki, a tutaj mamy ogród diabła. A kolory są podobne jak tam, nie? Trochę. Nie, wydaje, że tam było bardziej czerwono. Bardziej czerwono? No. No, możliwe. Tu jest tak, widzisz, jest taki brąz, beż i jeszcze kremowy. Formy są bardzo ładne i jest to krótki, emerycki, jak to powiedziała Iza, spacer dla nas. Tu mi zrobisz zdjęcie w okienku. A to tego nie skumałem. No bardzo ładnie tu jest. No fajne kształty bardzo i w sumie zaraz przy drodze nie trzeba się wysilać. Fajna rozrywka.